W dzisiejszym wydaniu atak Izraela na Iran, kontratak i wymiana poległych żołnierzy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Wczesnym rankiem 13 czerwca 2025 roku izraelskie siły zbrojne przeprowadziły rozległe uderzenia na irańskie instalacje związane z programem nuklearnym oraz kluczową infrastrukturę wojskową. Według przekazów strony izraelskiej miało to być działanie prewencyjne, mające na celu uniemożliwienie dalszego rozwoju zdolności nuklearnych Iranu. Wśród uderzonych celów wymienia się obiekty produkcji pocisków balistycznych, centra dowodzenia i kierowania oraz personel wysokiego szczebla Iranu, w tym dowódców związanych z Gwardią Rewolucyjną. W reakcji na te ataki w irańskich mediach państwowych i oficjalnych komunikatach poinformowano o wystrzeleniu setek pocisków balistycznych oraz użyciu bezzałogowców przeciw kilku regionom terytorium Izraela. Izraelskie władze ogłosiły stan gotowości, kierując część szpitali do schronów i ewakuując najbardziej narażone grupy, co miało ograniczyć bezpośrednie ofiary wśród ludności cywilnej. Mimo intensywności działań z obu stron, na razie nie odnotowano masowej liczby ofiar cywilnych, choć sytuacja pozostaje napięta. Społeczność międzynarodowa zareagowała natychmiast. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zwołała nadzwyczajne posiedzenie, by omówić naruszenie suwerenności Iranu i obawy o dalszą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. W rezolucjach i oświadczeniach wielokrotnie podkreślano konieczność unikania szerokiej wojny oraz znaczenie powrotu do kanałów dyplomatycznych, jednocześnie uznając prawo państw do samoobrony zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Rynki światowe odczuły nagłe napięcie. Ceny ropy naftowej wzrosły, a giełdy zanotowały spadki z powodu obaw przed dalszym pogorszeniem sytuacji w regionie. Linie lotnicze powszechnie omijały przestrzeń powietrzną nad Bliskim Wschodem, odwołując lub przekierowując wiele tras, co wpłynęło na wydłużenie podróży i wzrost kosztów operacyjnych przewoźników. Stany Zjednoczone oficjalnie zadeklarowały poparcie dla prawa Izraela do obrony przed potencjalnym zagrożeniem nuklearnym, jednocześnie wzywając obie strony do powściągliwości i unikania rozszerzenia konfliktu. W wypowiedziach amerykańskich przedstawicieli pojawiły się zapewnienia o gotowości mediacji, lecz także o solidarności z sojusznikiem w razie kolejnych ataków czy kontruderzeń ze strony Iranu. W świetle tych wydarzeń analitycy podkreślają wysokie ryzyko dalszej eskalacji, która mogłaby objąć nie tylko bezpośrednie starcia lotnicze, ale również działania asymetryczne czy cyberoperacje. Zwraca się uwagę na konieczność wzmocnienia dyplomacji wielostronnej, angażowania pośredników regionalnych oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się konfliktu poza obszar bezpośrednich działań. Długofalowe konsekwencje mogą dotyczyć stabilności Bliskiego Wschodu, bezpieczeństwa światowych dostaw energii oraz relacji mocarstw w globalnej polityce. Pragnę przypomnieć, że dzień wcześniej informowałem o wycofywaniu personelu dyplomatycznego USA z obszarów Iranu. Przypadek. Oczywiście, ponieważ Stany Zjednoczone popierają atak, ale o niczym nie wiedziały. Rano opublikowałem na kanale Historię Narodu Wybranego, aby Państwo mieli możliwość szerszego spojrzenia na tę sprawę. A jaka jest reakcja Iranu na atak izraelski? Według przekazów Iran wystrzelił kilkaset pocisków balistycznych i poleciały także drony bojowe, sygnalizując gotowość do odwetu za zniszczenia wyrządzone przez poprzednie uderzenia Izraela na cele wewnątrz Iranu. Władze izraelskie poinformowały, że systemy obrony powietrznej odegrały kluczową rolę, przechwytując znaczną część rakiet, jednocześnie apelując do ludności o pozostanie w schronach, gdy tylko syreny zagrożenia rozległy się nad miastami takimi jak Tel Awiw czy Jerozolima. Ta wymiana ognia stanowi poważne zaostrzenie napięcia w regionie. Izraelskie ataki na irańskie instalacje miały na celu, zdaniem Tel Awiwu, osłabienie zdolności militarnych przeciwnika, natomiast irańska odpowiedź demonstruje determinację w odparciu uderzeń i ostrzega przed dalszymi konsekwencjami. Obie strony mają za sobą sojuszników, co budzi obawy przed szerszą eskalacją konfliktu. Dla mieszkańców regionu to czas niepokoju. Alarmy sygnalizują konieczność schronienia, a wiele osób obawia się kolejnych ataków. Rządy apelują o gotowość obrony cywilnej i informują o dostępności schronów. Jednocześnie dyplomaci starają się odnaleźć ścieżki dialogu, by nie dopuścić do dalszego rozszerzenia działań zbrojnych. Podsumowując, wystrzelenie rakiet przez Iran w kierunku Izraela jest potwierdzone przez wiarygodne źródła i wpisuje się w groźną fazę wzajemnych ataków.
Region stoi na krawędzi poważniejszej eskalacji, a reakcje międzynarodowe podkreślają pilną potrzebę powstrzymania dalszej przemocy i podjęcia rozmów dyplomatycznych. Jednakże obserwując działania Armii Narodu rzekomo wybranego w Palestynie, śmiem twierdzić, że pobożne życzenia deeskalacji są mrzonką i szykuje się nowy konflikt na szerszą skalę, tym bardziej, że Stanom Zjednoczonym jest to na rękę. A w rosyjskiej agencji TASS mamy informacje o przekazaniu przez Rosję kolejnej partii ciał poległych ukraińskich żołnierzy. Według komunikatu ukraińskiego sztabu koordynacyjnego do spraw jeńców wojennych oraz relacji Reuters, Rosja faktycznie zwróciła Ukrainie około 1200 ciał swoich obrońców w ramach porozumień osiągniętych podczas negocjacji pokojowych w Stambule. Podobną informację potwierdza Associated Press, wskazując na wielką skalę tej repatriacji jako jednej z największych od początku wojny. W ten sposób można uznać, że przekaz jest wiarygodny i opiera się na oficjalnych danych stron zaangażowanych w wymianę. Zwrot następuje etapami, po uzgodnieniach między Moskwą a Kijowem. Wcześniej miały miejsce wymiany mniejszych partii, ciał oraz jeńców. Obecny transfer dużej grupy poległych wpisuje się w mechanizm, w którym obie strony zobowiązały się do półautomatycznej wymiany. W porozumieniach ustalono liczbę zwłok do przekazania, choć towarzyszyły temu spory o tempo i zasady identyfikacji. Ukraina otrzymuje ciała, które następnie poddawane są szczegółowym badaniom sądowo-medycznym, identyfikacji przy użyciu testów DNA oraz dokumentacji tożsamości, co bywa trudne z uwagi na stan szczątków po długim czasie od śmierci. Dla rodzin poległych ten proces ma ogromne znaczenie osobiste i psychologiczne. Czekają na potwierdzenie, czy wśród przekazanych jest ciało ich bliskiego. Relacje opisują oczekiwanie z boleścią i nadzieją, że uda się godnie pochować zmarłych żołnierzy. Jednocześnie krajowe służby oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża pomagają przy logistycznym i proceduralnym aspekcie repatriacji. W komunikatach podkreśla się, że zwrot ciał to także element humanitarny, pozwalający na spełnienie religijnych i kulturowych zwyczajów pogrzebowych. Konfrontacja nad procesem wymiany bywała napięta. Zdarzały się opóźnienia i spory o warunki przekazania. Rosyjscy przedstawiciele informowali, że przygotowali znacznie większą liczbę zwłok do zwrotu, natomiast strona ukraińska sygnalizowała trudności w natychmiastowej akceptacji przesłanych partii i w żmudnej identyfikacji. Te napięcia były relacjonowane przez Reuters jako część szerokiej dyplomacji ciał w trakcie rozmów pokojowych. Mimo to obie strony kontynuują wymianę, uznając za priorytet humanitarny obowiązek oddania poległych do ojczyzny. Sytuacja ta ma także wymiar polityczny. Pokazuje, że nawet w warunkach wojny można osiągać porozumienia dotyczące spraw wrażliwych. Chodzi o ludzką godność i prawo rodzin do identyfikacji i pochówku. Transfer ciał bywa elementem szerszych negocjacji dotyczących wymiany jeńców czy warunków zawieszenia ognia. Jednocześnie trwające walki i dalsze ataki w różnych regionach świadczą, że choć repatriacja ma wymiar humanitarny, nie przekłada się na trwałe zawieszenie działań zbrojnych. Podsumowując, informacja o przekazaniu przez Rosję kolejnej partii ciał ukraińskich żołnierzy jest potwierdzona przez wiarygodne źródła, przede wszystkim agencje Reuters i Associated Press oraz oficjalne komunikaty ukraińskiego sztabu koordynacyjnego. Repatriacja około 1200 poległych jest dużą operacją humanitarną, niosącą ciężar emocjonalny dla rodzin i ukazującą, że mimo napięć obie strony decydują się na współpracę w tej wrażliwej materii. Proces identyfikacji, wsparcie Czerwonego Krzyża i reakcje społeczności pokazują, jak skomplikowane i zarazem ważne są te działania, nawet w warunkach ciągłego konfliktu.